Dzień dobry, sobotni poranku. Odebrałem oficjalnie wszystkie potrzebne akcesoria do mediowania i zaczynamy dzień drugi. Dzień zmagań już kwalifikacyjnych. Także tutaj każdy przejazd jest ważny. Po pierwsze. Po drugie, są odpowiednie ramy czasowe, w których zawodnicy muszą startować. No i muszą też mieć na uwadze, że każdy nieudany przejazd to stracona szansa. Po pierwsze na dobrą pozycję w eliminacjach, a po drugie no też chodzi o rekordy. Po to tutaj się przyjeżdża. Może chwilę coś zamienimy, kilka słów, a jeżeli nie, to jedziemy z grubej rury i ciśniemy na tor. Tak, słucham? At 159. As he goes through the finish line with a 9:18 at 132. Nobody has heard of you, tell that the prep to be for the surgery. Killing it, they ain't gotta gas me up, do it myself, I'm drilling it. How many times did they pass me up? I'm cool, can't walk on my shoes, I'm kicking it. Wanna keep me with the shit that's on purpose, man, what you take you down to the surface. One time for the yellow dogs, two times for the takes his car through to it, and so Mr. Hammock on his own. At the 8th mile, 781, 186 miles an hour. Chciałbym pójść pogadać co z Pawłem i co z Dawidem, bo nie wiem co u Pawła się zadziało. U Dawida chyba przejazd tak już w końcu zadziałało wszystko i tam pewnie można dokoksować, ale znowu tam nie pójdę, bo widzę Wojtka w kolejce. Nie
nie widzę nikogo innego. Nie wiem, czy Patryk jest. Nie ma Patryka. Więc będę musiał jeszcze tu trochę poczekać, zanim się przejdę i z chłopakami pogadam. No tak to jest, nie? Siku też musi poczekać. At that time, possibly just that bit too much. Yeah. Shook and went for the wall. 870. Wojtek zrobił swój przejazd. Idę pogadać z chłopakami, bo teraz raczej nie ma nikogo od nas. Nie, teraz będą jeździły promody. Jak widać na załączonym obrazku. O, tu od nas. A ja idę tylko do Media Roomu po baterię. A jest Patryk w kolejce. Jednak jest, zaraz do niego pójdę. Sytuacja wygląda następująco, że idę w końcu do parku maszyn. Cały czas ktoś stoi od nas. Potem się okazuje, że ja już chciałem iść, ale jednak stwierdzam, że poczekam. I czekam, a potem jest jeszcze przestój i jeszcze inny przestój i finalnie cały czas tam stoję. Więc idę zobaczyć, co u nich słychać. Co mają ciekawego do powiedzenia. 7, 8 coś, no. No działa, ale problem z trakcją był. Opony skakały, wiesz, i kurde 60 był słaby i ten start był słaby i przez to ty wiesz. No inne auta AWD też się na przykład takie streetowe ślizgały. No i nie wiem, czym to jest spowodowane, czy moją zmianą konfiguracji, wiesz, zawieszenia tutaj, czy coś. Coś trochę pozmieniała, jak i zobaczymy. Znowu krzywo. Znowu krzywo, no w złą stronę chyba poszliśmy z ustawieniami. Teraz zrobiliśmy w drugą stronę i zobaczymy. Ale lewy tor nie służy. Wszyscy idą w lewo. Ale wszyscy w mojej klasie idą w lewo, ogólnie, w ogóle, czy prawy, czy lewy tor. Wszystkich ściąga w lewo. No. Także wszyscy mamy takie same problemy, może w ten sposób. Teraz kto wylosuje prawy tor, ten będzie miał większe szanse. Zawsze szerzej. Coś poprawiasz? Zobaczymy. Zmieniliśmy ustawienia. Transformersa robisz?
goń się. Idź coś innego nagrywać. Ale jak rekord pojechałeś, to już chciałeś wytykać, nie? Że jeszcze nie ma na internecie go, nie? Jakiego internetu? Nic nie mówiłem. Mośku Nie dziś. Kiedy? A WD jak pojechałeś? O, połamało się! Już było wszystko połamane. To musi być oryginał. Das auto! Das auto. Dawaj to. A co później, że nie poszło? Nie wiem. Lewarek przełączył w inny tryb. Co? Lewarek się przełączył w inny tryb. Aha. Coraz lepiej. No dobrze, dobrze. No, zaraz ten rekord będzie. No, niedaleko. 500 brakuje. No. A co ten? Co za... Czemu się dymiło? Pastylkę poprawialiśmy i chyba coś oleju na kolektor kapło. Także chyba okej. Dobrze, jeździć obserwować. Mateusz, rekord personalny. Nie jest to rekord klasy, bo samochód już jest doładowany, a jest dokładnie doładowany systemem Nitro. 200 koni strzału, najmniej co mogło być. Cały czas jest bezpiecznie wystrojone, ale samochód jeździ szybciej, więc na pewno będzie zadowolony. Idę do parku maszyn zobaczyć co i jak. Teraz będzie długa, jest tylko kolejka jeszcze samochodów tych szybkich. Już dawno miał EWD jeździć, ale jeszcze nie jeździ. Zobaczymy, kto stoi w kolejce, pogadamy i będziemy wiedzieć co i jak. Trochę piździawka jest. Dzisiaj dzień miał być najładniejszy. Okazuje się, że dzisiaj jest gorzej. Jutro miało padać. Okazuje się, że jutro padać nie będzie chyba. Więc już nie wiadomo czego się spodziewać tak naprawdę. Gratulacje! Dzięki. Ale chyba tam coś już tam tak woziło, odpuściłeś? Tak, odpuściłem końcówkę, bo woziło. No właśnie Nie widziałem. wiem, czy przez wiatr, czy przez moc. Albo jedno i drugie. Chyba wiatr i widziałem na szybie, że deszcz pada. Tak. Więc nie wiem, ale pod koniec odpuściłem, bo prędkość była mniejsza jak normalnie. Ale jest nowy rekord personalny. No tak. Cały czas testują, czy jest coraz Malutko, szybciej? ale jest. Dobry prognostyk chyba, co? Zobaczymy za chwilę na logi. Czy tłoków nie mamy w misce. Nie. Nie, do końca pyrtał. Sam go zgasiłem. Także. Jeszcze raz gratulacje. Dzięki. Ściągnę, bo śmierdzi skrzynią. To rób tu jakieś media. Robię. Patrz pan. Co on tu robi? Tu można. Sprawia, czy nie uda Co się stało? Uwaliło. Dodaj tą naszą 32. A co to? Przegub? No, z Przód, tył? wału. Wału. Jest szansa na wymianę tego? No mam cały wał, ale się okazało, że jest zły rozmiar przegubu. Nie zauważyliśmy, bo to było na szybko brane na zapasy. Co tu się dzieje? Co się dzieje? Grillujemy, nie? Po to my tu przyjechali, robić grilla, a nie A gdzie masz grilla? z tyłu. A okej. A tam no. Jest tam delikwent jakiś no. Chowane tam dziurę, żeby nie było widać, bo my wszyscy wyjedli. Już zjedliście, już Nie, wszyscy wszyscy po. by tam wyjedli. Tu mechanikują. W czarnych rękawiczkach, żeby śladu nie było. Długa ta przerwa, spowodowana warunkami, przerwą ogólnie obiadową, ale u nas cały czas tutaj pod namiotem walka trwa. Patryka wymiana wału. Pojazd z silnikiem odrzutowym
10,3 pojechał i 159 mil. Ale one się długo rozpędzają, że tak powiem, napędza się. Druga końcówka jest toru, ale no, mniejsza o to. Trochę pokropiło jeszcze, u Mateusza walczą z nitro, bo system podłączony, ale działał tylko ledwie chwilę przy rekordowym przejeździe, jak się okazuje. No i u Patryka jest drugi wał, ale okazało się, że drugi wał jest troszeczkę innej długości i kombinują, przekładają tak, żeby się udało złożyć. I nie wiem co dalej. Pewnie niedługo ruszy klasa FWD, więc będę szedł na start, ale póki co kręcę się tutaj cały czas w parku maszyn. Jeszcze też była właśnie przerwa na jedzenie. Zawsze mieliśmy fantastyczną pogodę, teraz mamy angielską pogodę. Zimno, to raz, a dwa, że coś się wydarzyło, bo Dawid zrobił burnout i go zniosło na jedną stronę, mocno hamował, żeby nie uderzyć w choinkę. I pytanie, czy nie rozwalił znowu jakiegoś przegubu czy półosi na burnaucie. Więc niepokojące jest to, że tyle tego psuje, bo już w Rumunii się zaczynało i teraz też. Ciekawe dlaczego, czy coś jest nie tak z zawieszeniem z przodu, jakieś napięcia większe, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. A Paweł chyba gruba awaria, bo ilość dymu wygenerowana pod autem, potem patrzałem na przebitkach pod maski wszystkiego, to wskazuje, że coś nie halo, a już wcześniej zauważył, że gdzieś mu płyn znika. Pytanie, co się wydarzyło. Pewnie, na pewno, jak tam będę, to będę rozmawiał, jeszcze tu coś nagram i zaraz tam będę się udawał. Znowu przegub? Łoś czy co? Gdzie on jest? Tam. Koszyk. Ty, objechało go w koło na frezie. Zjadło frez. Pokaż kamerę. Jest pamięć. O. Jest? Tak jeszcze nie było. Nie. One trochę już przeżyły. A gadaliśmy wczoraj, Rafał, prawda, że Willy, nie? Na przednich kołach jeszcze w bandę, nie? To Dawid powoli idzie w twoje ślady, co? Tego mu nie życzymy oczywiście, ale Ale robi co może, no. widowni się podobało. Tak. Tak. Ale hamulce masz dobre mimo aerodynamiki, no. Bez aerodynamiki, bez spadochronu, to ładnie. Temat wewnętrzna, czełzik. Ale masz czego jeszcze naprawiać? Tak, mam. Czemu tak blisko? 230 na tylnych hamulcach hamowałem. Czemu na tylnych? Tak go naciągnąłem, że no aż to nogi opnąłem. Hamulce zgubiły się. Z przodu? No na mecie, jak metę przekroczyłem. Jo! Bez. I zajebałeś na ręcznym. Co? Na ręcznym kompletnie. Ręcznym, no. cylinder i załączyłeś plucie olejem. I dzień odwołany, wyścigowy. Paweł popsuł. Tak? Tak, popsuło się samo. Ciąg wydarzeń był taki, że najpierw silnik, potem hamulce i efektem była opona na końcu. Teraz zmierzamy na to, żeby coś zjeść. Przestało w sumie padać i potem będzie losowanie i po losowaniu spadamy do hotelu. Tyle z dzisiejszego dnia. Mało tych jazd w sumie, nie? Tak, bardzo słabo. Każdy teoretycznie po jednej jeździe tylko wykonał dzisiaj. Awarie, przeguby i inne takie bajery. Idziemy jeść. Dawid, powiedz coś. Coś. No. A ja mam szybką przemianę akurat. Trzeba mieć swoje zdanie. No, thanks. Zobaczymy, czy będzie dobre. Będziemy testować. Nie. Storm cloud, oh, a bit
Pojeżynawy. Zjadliwe, no. Ale bułka pyszna. Co pewnym ludziom się nie daje kamery, wiesz? Po wrapie przyszliśmy jeszcze na jakiś napój i tu jest taka część rozrywkowa, w której spośród 4 wizyt, w której tu byliśmy, to ja tu byłem raz, jestem tu chyba drugi albo trzeci raz może. Nigdy nie ma czasu. A jednak gdzieś jesteśmy. No to trochę backstage'u niech nie będzie, nie? I tyle z before'u było. Nawet piwa nie zdążyliśmy wypić. Idziemy na losowanie. Jakby nas tu jeszcze nie było. Ale Beskid to wygląda zupełnie inaczej, jak jest pusty, a jak są ludzie. Byłby jakby większy. Tak się przynajmniej wydaje nam. Chip number 7 comes out. Patrick Volk. Chip number 2, Andy Bond. Oh, welcome to England. You just love England. Wait a minute, now carry on. Chip number 5, Tom Wrigley. He's got chip number 2, Thomas Drudds. Oh. Right, this is chip number 6, Rolf Ferrer. And it's going to be taking on Patrick Welk, number 3. Cassis Povius has got the Byron. Chip number 1, Wojciech Mucha. 71, well it is going to be. Mark will take it. If someone's going to knock him out. Oof. David Lamech, the Bounty, Europe's fastest. Ooh. Okay, Steve Durant. Oh, that'll be fun. Very quickly, David. Another number 1 qualifying position. Not quite as quick as last year. Yes, I have little problem with car, but I will repair and tomorrow we'll fight. I have little problem with car, but I'm still going to crush them, was what I heard there. Is that what you said? Yeah. Yeah, that's what he said. There you go. He said he's going to crush the frog. Well, crush everyone, I think that was. Right. Jesteśmy po losowaniu. Finalnie chyba, no wiadomo, że Patryk w Pro Street ciężko będzie miał. Będzie chyba stawiał wszystko na jedną kartę. W True Street mogą powalczyć z Tomkiem. Wojtek w pierwszej parze też może powalczyć, bo był numerem 1, więc ma jakby zapas, tylko samochód cały czas nie jedzie prosto i nie jedzie od początku do mety z wciśniętym gazem. Musi odpuszczać, żeby prostować. No i Dawid musi się uporać na pewno z napędami, bo to, że jeździ szybko, to jest potwierdzone, ale jeździ bardzo awaryjnie i to jest chyba problem tego występu. Pożyjemy, zobaczymy. Do jutra. Dla mnie kilka godzin, a dla Was prawdopodobnie przyszły tydzień. Piona, subskrypcja, komentarz, like i cała reszta. Ale jest akcja. Dobra, kryć. Pływał. U Dawida problemy z prądem. Nie świeci. Czekaj, podłączę jednego. Ale jest ciśnienie.